Witam wszystkich serdecznie. Znajduję się w Akademii. Dlaczego się tu znalazłam? Moja historia jest bardzo króciutka, bo moja decyzja była natychmiastowa. W kwietniu tego roku dowiedziałam się na USG, że mam nowotwór trzustki z przerzutami do wątroby i z naciekami do żołądka. Jeszcze nie robiąc rezonansu, podjęłam natychmiastową decyzję, oświadczając mojej rodzinie, mówiąc takie słowa: słuchajcie, nie idę na żadną operację, nie idę na żadną chemię, nie mam pomysłu na ten moment, co ja będę robić, ale wiedziałam jedno, że ktoś mi musi w tym pomóc, bo ja nie mam czasu na poszukiwania, czytanie książek, informacji, bo dość jest u mnie już to zaawansowane. I poprosiłam tylko rodzinę, żeby mi w tym nie przeszkadzano. Ja jestem taką raczej osobą życiową optymistką. Wierzę w dużo aniołom, bogów, prowadzenia, więc taką jestem osobą silną. Wypracowałam sobie to już teraz od 2015 roku, więc nawet wiadomość o tej chorobie nie powaliła mnie na nogi, nie płynęły mi łzy. Stałam po prostu, jakby to nie tyczyło się mnie. Więc w 3 tygodnie w sumie u mnie się tak zadziało, że w 3 tygodnie miałam rezonans wcześniej, znaczy tomograf. Spotkałam się z lekarzem, popatrzyłam mu prosto w oczy. Lekarz mi zaproponował taką rzecz: wycięcie śledziony, usunięcie częściowo trzustki, usunięcie częściowo wątroby i kawałek żołądka. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że już jestem po nowotworze nerki ponad 20 lat i nie mam już nerki i nie mam jeszcze, przy okazji mi wtedy wycięto też wyrostek, więc ja mówię: panie doktorze, jeżeli mi to wszystko utniecie, to co mi zostanie? Cząstki moich organów, jakie ja mam rokowania? Pół roku? Ja nie jestem lekarzem, nie kończyłam medycyny, ale na samą myśl mówię, ja nie mam przyszłości, tak? Lekarz powiedział: no wie pani, jak to jest różnie, trzeba mieć nadzieję. Ja mówię: mam nadzieję i wiem, co zrobić. No on mówi: operacja, nie ukrywam, jest bardzo poważna i decyzja należy do pani. Ja mówię: ja już podjęłam decyzję, zanim tu przyjechałam, zanim odczytałam dokładnie wyniki, więc oświadczam doktorowi szczerze, tak jak doktor jest ze mną szczery, ja powtarzam, ja będę się kierować moją intuicją, a moim prowadzącym doktorem będzie ten, co jest nad nami. I na ten moment mam tylko tyle do powiedzenia. Rozstaliśmy się z lekarzem, nie upłynął tydzień, a mój syn właśnie znalazł o 3 w nocy filmik z tej akademii. A ja o tej akademii usłyszałam w 2015 roku, kiedyś, kupując laptop, szukając dla mojej cioci pomocy. Miałam taką amnezję i mówię: Boże, jak ja mogłam zapomnieć, że to miejsce istnieje. Wystarczyły mi 3 minuty obejrzenia filmiku. Ja mówię do syna: stop, ja już tam jadę, ja już tam idę, ja już tam jestem. I tak jak mówię, kieruję się intuicją, wiem, że ten film to nie jest przypadek, wierzę w prowadzenie tam z góry. Cieszę się, że tu trafiłam i bardzo w to wierzę, że to miejsce jest dla mnie. I myślę, że dla wielu z was, pod warunkiem, jaki musi być warunek, ja to mówię jako ja, moje takie odczucie. Bez wiary, bez takiego przekonania, że ja jestem silną osobą, wierzę sama sobie, wierzę Bogu, wierzę tutaj tej akademii, to jeżeli ktoś nie ma tych filarów, to nie ma naprawdę po co tu przychodzić, bo to nie zadziała. Oprócz tego oni nam pomogą, wyprowadzą nas, uruchomią nam nasze organy, bo może ktoś nie wie, jak to działa. Ja troszeczkę wiem, bo ludzie się sami poleczali, nawet nie mając wiedzy, doktoratów i tak dalej, nie będąc lekarzami. Uleczyli się sami, więc wierzę, bo znam kupę osób, które napisało książki, wyszło z chorób, więc bardzo w to wierzę. I bez tego nie mamy szans. Jeżeli ktoś liczy tylko, że odbędzie tutaj z jakimiś mękami, bo tu są ciężkie zabiegi, nie ukrywam, zaraz może o tym króciutko powiem, odbębni tutaj to i liczy na cud, że wychodząc stąd ktoś za niego zrobi jakąś robotę, to się myli. Całą robotę mamy wykonać my, nasza głowa, nasza cierpliwość, nasza wiara i oczywiście zmiana naszego życia. No niestety, musimy coś w naszym życiu zmienić.
jakieś głupie przyzwyczajenia, tak jak ja jadłam tonami słodycze, nocami i tak dalej. Każdy z nas ma jakieś, powiedzmy pod tym kątem, ciągoty. Jak mi było przez te 4 tygodnie? Pierwszy tydzień nawet nie byłam zmęczona, nie byłam jakaś taka skapcaniała. Zaczęło się tak troszeczkę w 3. tygodniu. No w 4. jest tak na przemian. Jeden dzień jest lepiej, drugi gorzej. Ale co odczułam? Taką lekkość w ciele. Mogę powiedzieć całe moje ciało, bo miałam spięte problemy kręgosłupowe. Jestem leciutka, jakby mi spadły kilogramy. Czuję się fantastycznie. Psychicznie ja, bo ja nie powiem za wszystkie osoby, ja psychicznie jestem silną osobowością, więc przechodzę to tak jakby lekko. Zabiegi nie są łatwe, są ciężkie. Te zabiegi nie mają porównania z tymi, które macie w sanatoriach, czy idziecie gdzieś tam do jakichś salonów zabiegów, gdzie was kierują, masaże i tak dalej. Tu masaże są bolesne, można powiedzieć, ciężkie, trudne i o wiele dłużej trwają, ale satysfakcja jest murowana. Po każdym dniu człowiek po prostu oddycha, że przetrwał, podołał i ma nadzieję, że ta regeneracja już się zaczyna, tak od pierwszego dnia mamy taką szansę. Co mi sprawiało największą trudność może? Wypicie oleju, bo ja jestem taka antyolejowa, nawet łyżeczka sprawia mi ból. No i dużo ludzi się boi beczki. Jest taka sobie beczka z zimną wodą, do której trzeba sobie wskoczyć. Oczywiście ja jestem z Marzlów, śpię z termoforem, pokonałam beczkę, mogę wskakiwać do niej i wyskakiwać ile się tylko da. Moja rodzina jest zdziwiona, bo zna mnie pod tym kątem, więc beczka to był pikuś. Olej, no niestety, dla mnie jest trochę problemem, ale myślę, że do wszystkiego się można będzie przyzwyczaić, oswoić, pokochać, zwłaszcza, że to prowadzi nas do czegoś pięknego, do życia, a za życie oddamy wszystko. Nawet pokonamy najgorsze przeszkody. Więc co bym powiedziała na koniec? Zapraszam wszystkich tu. Nie bójcie się tych medycyn, bo to nie jest żadne szarlataństwo, żadne czary-mary, to jest po prostu organizm się nasz sam regeneruje. Proszę tylko poczytać sobie informacje. My mamy takie zdolności, więc wiara w to naprawdę czyni cuda. Zapraszam tutaj. Nie będziecie żałować. A teraz pokażę wam, jak fajnie skaczę do beczki. To jest dowód, że można pokonać wszystko, nawet zimną wodę. Buziaki, kocham was. Medycyna regeneracyjna. Najważniejsze wiadomości w XXI wieku. Akademia Medycyny Regeneracyjnej na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowała i wdrożyła metodę kompleksowego leczenia, odmładzania i uruchomienia rezerwowych zdolności organizmu do regenerowania narządów nawet dla osób, które potrzebują przeszczepu organów, operacji czy długotrwałego leczenia. Twórcą tej wyjątkowej, opatentowanej metody Aleksander Charecki od lat w Akademii skutecznie pomaga ludziom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, często uznawane za nieuleczalne. Ta autorska metoda oddziałuje kompleksowo na cały organizm człowieka, a nie tylko na jego uszkodzone obszary. W wyniku zastosowania tej terapii następuje całościowe oczyszczanie organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego, a co najważniejsze, wymiana uszkodzonych, starych oraz nowotworowych komórek, tkanek i narządów na nowe i zdrowe. Metoda umożliwia eliminację przyczyn chorób, pozwala uruchomić mechanizmy regeneracji organizmu u pacjentów z różnymi schorzeniami. W wyniku terapii aktywowane są endogenne komórki macierzyste zdolne do naprawy wszelkich uszkodzeń w organizmie człowieka. To szczególnie ważne dla osób starszych i schorowanych. Metody stosowane w Akademii Medycyny Regeneracyjnej okazały się wyjątkowo skuteczne u osób cierpiących na nowotwory w każdym stadium, choroby układu nerwowego, wszelkiego rodzaju zaniki mięśni i inne przewlekłe schorzenia, a nawet w regeneracji organów zakwalifikowanych do przeszczepu.
Akademia Medycyny Regeneracyjnej powstała w Polsce w 2010 roku. Metoda regeneracji organizmu jest praktykowana w Akademii i doskonalana od 13 lat, co wpływa na jej wysoką skuteczność. Z pomocą Akademii Medycyny Regeneracyjnej osoba jest w stanie reaktywować ustawione przez naturę rezerwowe możliwości regeneracyjne organizmu oraz przywrócić utracone funkcje, zdrowie i młodość. Według twórcy metody Aleksandra Chareckiego to działa jak eliksir zdrowia, młodości i długowieczności, a przecież tego ludzie szukają od tysięcy lat. W samej Japonii żyje ponad 90 000 ludzi w wieku powyżej 100 lat, którzy wykorzystują naturalny proces regeneracji organizmu. Specjaliści Akademii Medycyny Regeneracyjnej korzystają z wypracowanej przez Akademię wiedzy, jak zarządzać naturalną regeneracją komórek, narządów i organizmu jako całości. To dzięki tej wiedzy większość narządów naszego ciała można skutecznie zregenerować i przywrócić im ich naturalne, prawidłowe funkcjonowanie. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i nieuleczalne, choroby nowotworowe, a nawet te, które oczekują w kolejce na przeszczep organów, warto, aby podjęły próbę zregenerowania swojego organizmu, odbudowania uszkodzonych narządów i tkanek, zainicjowania procesów samouzdrowienia, a tym samym powrotu do zdrowia i radości życia. Czym jest regeneracja? To słowo pochodzi od łacińskiego regeneratio, co oznacza odrodzenie. To odbudowa utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek przez organizm, a także odbudowa całego organizmu z jego części. Termin regeneracja został zaproponowany w 1712 roku przez francuskiego naukowca Reaumura. Metoda opracowana przez Akademię Medycyny Regeneracyjnej dotyczy zarówno regeneracji fizjologicznej, która w naturalny sposób odtwarza komórki, tkanki i narządy utracone w procesie życiowej aktywności, oraz regeneracji naprawczej, która obejmuje odbudowę tkanek, narządów i innych struktur po ich urazowym uszkodzeniu. Metoda regeneracji organizmu opracowana w Akademii Medycyny Regeneracyjnej została opisana w 4 książkach praktycznego zbioru naukowego autorstwa Aleksandra Chareckiego: Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrowienia z chorób i raka. Patent euroazjatycki nr 040408 Aleksander Charecki. Metoda kompleksowego leczenia, odmładzania i przywracania rezerwowych zdolności ciała ludzkiego. Akademia Medycyny Regeneracyjnej stosuje tylko bezpieczne, naturalne techniki i środki. Korzysta z wiedzy stosowanej przez lekarzy od tysięcy lat, doskonalonej w Akademii od wielu lat. Zdrowie jest najważniejszą wartością i naszym bogactwem. Doceńcie jego znaczenie i zadbajcie o siebie już teraz. W sprawach regeneracji narządów u osób potrzebujących przeszczepu narządów, leczenia pacjentów z chorobami nieuleczalnymi i genetycznymi, odmładzania osób starszych oraz współpracy można kontaktować się mailowo charecki@charecki.com.